Wczoraj w State of Survival pojawiła się wiadomość o najnowszym dodatku, potężnym behemocie o roboczej nazwie MK0. To było coś, co wzbudziło zainteresowanie każdego gracza, od starych weteranów po nowicjuszy, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę w świecie zombie. Zdobyć nowego behemota okazało się być zadaniem, które wydawało się na wyciągnięcie ręki dla wszystkich. Części potrzebne do jego konstrukcji można było zdobyć poprzez wykonywanie zadań, które były banalnie proste. Od zbierania surowców i prowadzenia badań, po zadania logistyczne czy eliminowanie zakażonych. Każdy mógł wziąć udział w tej niesamowitej przygodzie, poświęcając dosłownie kilka minut, aby ukończyć budowę swojego robota. Czy nowy MK0 stanie się ikoną, która zapisze się w historii gry, czy zostanie tylko kolejnym etapem w niekończącej się walce z hordami żywych trupów i żądnych krwi graczy? To jest pytanie, które wypełnia moją głowę od wczoraj. To, w jaki sposób deweloperzy przedstawili nowego behemota, było nowe i pozytywnie mnie zaskoczyło. Zamiast po prostu otrzymać gotowy wynalazek, gracze sami mieli możliwość uczestniczyć w jego powstawaniu od podstaw. To był proces zbierania części i montażu, który pozwalał poczuć się jak prawdziwy konstruktor tej potężnej maszyny. Pierwszym krokiem było zbieranie poszczególnych elementów potrzebnych do zbudowania behemota MK0. A więc ruszyłem w teren, szukając surowców i komponentów, które były niezbędne do tego przedsięwzięcia. Następnie przyszedł czas na sam montaż. Gracze mogli samodzielnie składać poszczególne części behemota, od jego masywnych nóg, poprzez potężne ramiona, aż po świecące działka laserowe. Każda z tych czynności była kluczowym etapem, który stopniowo przybliżał do ukończenia potężnej maszyny. Co prawda, był to tak naprawdę tylko jeden przycisk, ale było coś niezwykle satysfakcjonującego w tym, że każdy mógł uczestniczyć w budowie behemota od podstaw. To nie tylko umożliwiło graczom przeżycie emocjonującej przygody, ale także wprowadziło do gry nowy element interaktywności i zaangażowania. Ostatecznie, gdy ostatnia śruba została dokręcona, behemot MK1 stanął gotowy do walki, będąc owocem wspólnej pracy i determinacji całej społeczności graczy i deweloperów. Gdy poskładaliśmy już naszego behemota MK0, który u mnie ślicznie nazywa się tak, jak fabryka chciała, Behemoth Zero Main Name Title. Cudo, prawda? Możemy zobaczyć, co tak naprawdę możemy się spodziewać po tej nowości w grze. I tutaj dwie niespodzianki. Pierwsza jest taka, że Behemoth MK0 nie jest i nie będzie uczestniczył w marszu wraz z pozostałą częścią naszego małego zoo. Druga jest taka, że za Behemothem MK0, oprócz słabych i w zasadzie bezwartościowych umiejętności, jak szybsze zbieranie czy budowa, kryją się umiejętności, które będą w przyszłości przechylać szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Nie zapomnijcie w lewym górnym rogu nacisnąć przycisk Deploy. Dopiero wtedy MK0 zacznie działać. Pamiętajcie również o 10 cotygodniowych skrzynkach w sklepie Sojuszu, gdzie za srebrne monety będziecie mogli nabyć skrzynki z fragmentami MK0 oraz benzyną do ulepszania umiejętności oraz serum do podwyższania poziomu naszego robota. I choć początkowe umiejętności są słabe, warto rozbudować go do wyższych poziomów pancerza, aby odblokować umiejętności, na które naprawdę warto wydać nową benzynę czy parę dolarów na pakiety. Oprócz tego, codziennie w zadaniach radarowych możemy spodziewać się skrzynek, które zawierają wszystko, co jest potrzebne do ulepszenia MK0. A więc, czy nowy MK0 stanie się ikoną, która zapisze się w historii gry, czy stanie się kolejnym etapem w niekończącej się walce z hordami żywych trupów i żądnych krwi graczy?